Szukacie jakiegoś pysznego ciasta na święta i nie tylko, to znaleźliście. Pyszne ciasto z masą budyniową-makową, do tego polewa orzechowo-maślana na wierzchu i mięciutki biszkopt. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od ubicia 6 białek na sztywno. Jak się mocno spienią, to dodajemy szklankę cukru. Ucieramy jeszcze z cukrem kilka minut. Teraz żółtka. Mam 6 żółtek. Dodaję sobie do nich łyżeczkę proszku do pieczenia. I mieszam. I jeszcze łyżeczkę octu. I mieszam. One zaczynają się od razu pienić odrobinę. To się nie przejmujcie, tak ma być. Jak mam już utarte białka, to dodaję pomału żółtka wymieszane z proszkiem i z octem. I ucieram jeszcze chwilę. Dodaję również około 2 łyżki oleju. I wyłączam. Na koniec dosypuję 1 szklankę mąki pszennej. Mieszam już szpatułką, nie robotem. Tylko delikatnie do połączenia się składników. Gotową masę biszkoptową przekładam na blaszkę włożoną tylko na spodzie papierem do pieczenia. Moja blaszka ma 35 na 20 cm. Wygładzam i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni i piekę około 30 minut. Pół litra mleka przelewam do rondelka. Zostawiam tylko około pół szklanki. Dodaję łyżkę masła i 3 łyżki cukru. I zagotowuję. W pozostałym mleku rozpuszczam budyniowy proszek. Dodaję również 2 żółtka i 2 łyżki mąki pszennej. Mieszam wszystko dokładnie i jak mi się mleko zagotuje w rondlu, ugotuję gęsty budyń. Mleko się zagotowało. Możemy przelewać naszą budyniowo-jajeczną mieszankę i gotujemy budyń. Mieszamy energicznie, zaraz zacznie gęstnieć. Musi porządnie zgęstnieć i zacząć bąblować. Jak już jest gotowy, to wyłączamy i nakrywamy folią spożywczą, tak żeby folia dotykała budyniu. Wtedy nie zrobi nam się żaden kożuch. I całkowicie studzimy. W międzyczasie upiekł nam się również biszkopt. Wyjmę go i wystudzę. Budyń i biszkopt nam stygną, to ja przygotuję sobie jeszcze masę orzechową. Mam orzechy włoskie 150 gramów. Zmiksuję je, żeby były drobniejsze, ale nie tak na całkowicie miazgę. Chcę, żeby były takie drobne kawałeczki. No właśnie takie. Do rondelka wleję sobie 120 ml śmietanki kremówki. Dodam moje orzechy i niepełne pół szklanki cukru, to jest 100 gramów. Mieszam wszystko dokładnie i czekam, aż się zagotuje. Właśnie tak, zagotowało się. Możemy wyłączyć gaz i dodać miękkie masło. 160 gramów. Mieszam, aż mi się masło całkiem rozpuści. Już nie podgrzewam.
Na końcu do masy dodaję łyżkę rumu. Możecie zamienić na amaretto, jeśli wolicie. Ja jednak wolę rum. Mieszam i odstawiam do całkowitego wystygnięcia. Teraz żelatyna. Mam tu 5 płaskich łyżeczek żelatyny. Zalewam je około połową szklanki wody, może trochę mniej. Zostawiam na minutę, aż napęcznieje. Po tym czasie wstawiam na 30 sekund do mikrofalówki i mam płynną żelatynę. Odstawię ją dosłownie na chwilę na bok i zaraz będziemy składać nasze ciasto. Biszkopt wycinam delikatnie z blaszki i wyjmuję. Zabieramy papier ze spodu i rozcinam go na 2 części. Delikatnie, bo on jest bardzo puszysty. Pierwszą część ponownie wkładam do blaszki na spód i smaruję słoiczkiem dżemu wiśniowego. Dokładnie po całej powierzchni biszkoptu. Sprawdzi się również z czarnej porzeczki lub czerwonej. Dobrze, jakby był nie taki za słodki, lekko kwaskowy. I możemy kończyć naszą masę budyniową. Budyń mi już całkowicie przestygł. Przełożę go teraz do miski robota i zmiksuję. Jak zobaczę, że już się ładnie roztarł, to dodajemy masę makową. Możecie użyć takiej z puszki gotowej lub zrobić ją samemu. To już jak wolicie. Potrzebujemy jej 300 gramów. Do masy dodaję również serek mascarpone 250 gramów, jedno opakowanie serka. Na końcu do masy ląduje jeszcze mocno ciepła, ale już nie wrząca żelatyna. Ucieramy krótko i gotowe. Masę wykładam na biszkopt posmarowany dżemem. Wygładzam i kładę drugą część biszkoptu na wierzch. Dociskam dłońmi i na wierzch smaruję już przestudzoną masą orzechową. Rozprowadzam ją po całości. Ciasto schładzamy w lodówce, najlepiej całą noc. Na drugi dzień możemy już kroić. Ciasto jest naprawdę mięciutkie i pyszne. A biszkopt wprost rozpływa się w ustach. Polecam gorąco. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!